Igrzyska Olimpijskie, święto sportu, które przyciąga tysiące fanów ze wszystkich stron świata. Trzeba jednak nadmienić, że udział w takim wydarzeniu wiąże się ze sporymi kosztami, o ile w ogóle uda się zdobyć bilety uprawniające do wejścia na stadion. A co gdybym powiedział Wam, że wcale dużo płacić nie trzeba, a przy tym można za granicą spędzić znacznie więcej czasu i nabrać wielu nowych doświadczeń, umiejętności i znajomości. To brzmi jak marzenie. Ja nazywam się Mikołaj Grabowski. Co prawda marzeń nie spełniam, aczkolwiek razem ze mną w studiu jest osoba, która może Wam w tym pomóc. To Dawid Esieńko, wolontariusz minionych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, bo to właśnie o wolontariat się rozchodzi. Dzięki niemu dosłownie można spełniać marzenia. Cześć Dawidzie. Cześć, dzień dobry. Chciałbym zacząć w sumie od tej drugiej strony, właśnie od marzeń. Czy Ty czujesz się teraz człowiekiem spełnionym? Czy dla Ciebie ten wolontariat był czymś takim przełomowym w życiu? Czy możesz tak dzisiaj powiedzieć z ręką na sercu? Wiesz co, no ja jestem wolontariuszem od kilku lat i tak naprawdę marzeniem każdego z nas są Igrzyska Olimpijskie, bo to jest ten tak zwany wierzchołek góry lodowej. Więc śmiało mogę stwierdzić, że tak, to było spełnienie marzeń. Jednak człowiek chce więcej i nie chciałbym się zatrzymywać na jednych igrzyskach, bo wiadomo, jeszcze dużo przede mną, dużo przed nami, ale śmiało powiem, że to był chyba jeden z najlepszych miesięcy mojego życia. Tutaj zresztą mogę dopowiedzieć, że my ogólnie z Dawidem się znamy. Znamy się chociażby właśnie z redakcji telewizyjnej, ale także internetowej redakcji pisanej, gdzie razem realizowaliśmy taki projekt tworzenia artykułów relacji właśnie z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ja te teksty redagowałem, Dawid był moim korespondentem, a także autorem zdjęć, także my się dobrze znamy i teraz chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, skąd w ogóle dowiedziałeś się o możliwości wzięcia udziału w wolontariacie, no bo to jest raczej coś takiego moim zdaniem, że o tym trzeba się dowiedzieć, trzeba to gdzieś ewentualnie zasłyszeć, może z polecenia, bo raczej zbyt głośno o tym nie jest. Wiesz co, moja historia była dosyć przypadkowa, bo ja któregoś jesiennego wieczoru sobie siedziałem przed komputerem i jak to zwykle bywa, po prostu przeglądałem różnego rodzaju portale społecznościowe czy strony sportowe i w pewnym momencie natknęła mnie taka właściwie informacja, że wystartował nabór na Igrzyska Olimpijskie i tak sobie pomyślałem, kurczę, no już jestem wolontariuszem od tych kilkunastu lat, staram się gdzieś tam sportowo działać, jakby wychodzić naprzeciw różnym trudnościom związanym ze sportem, z pomaganiem sportowcom i sobie pomyślałem, czemu nie spróbować. Tak, wszedłem na stronę, sobie poczytałem różnego rodzaju informacje, no i później trzeba było uzupełnić magiczny formularz, a to nie było wcale takie łatwe. Trzeba spełnić jakieś szczególne wymagania, żeby dostać się na wolontariat na Igrzyskach Olimpijskich? Wiesz co, tutaj stanowczo powiem nie. Nie trzeba być zwinnym, nie trzeba być zgrabnym, nie trzeba być pięknym. Wystarczy, że ma się pasję. I nie pasję nie tylko do sportu, ale pasję do tego, żeby działać, żeby pomagać, żeby po prostu coś robić. W moim przypadku, ja nie jestem ani piękny, ani zgrabny, ani filigranowy, ale ten sport cały czas jest koło mnie, blisko mnie i stwierdziłem, dobra, będę aplikował, a może się uda. No i tak sobie usiadłem któregoś wieczoru, żeby uzupełnić ten formularz i sobie pomyślałem, to będzie 5 minut i szybka akcja i będzie z głowy. Powiem Ci szczerze, że to był chyba najdłuższy formularz w moim życiu, który uzupełniałem, bo trwał on ponad 2 godziny. Były różnego rodzaju testy psychologiczne, dane wrażliwe, moje zainteresowania, dlaczego właśnie chcę zostać wolontariuszem. Także to było wyzwanie, ale jak widać się udało. Skromny za to jesteś. Słuchaj, ale to była dosyć spontaniczna decyzja z tego, co słyszę, tak? Raczej zauważyłeś te informacje, że faktycznie można kandydować i zdecydowałeś się z chwili na chwilę. Tak, to była bardzo spontaniczna decyzja. Ja tak naprawdę miesiąc wcześniej w ogóle nie wiedziałem, że istnieje, inaczej. Wiedziałem, że istnieje wolontariat, ale nie przeszło mi przez głowę, że chciałbym być tego częścią. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. W tamtym momencie, kiedy zobaczyłem, że takie coś w ogóle istnieje, pomyślałem sobie, dobra, szczęście, może mi będzie sprzyjać, może nie. Zdaję sobie sprawę, że będzie aplikowało mnóstwo sportowców, mnóstwo wolontariuszy, no i tak naprawdę tylko garstka z nich się dostanie. No i akurat mi się udało być w tej garstce. Powiedziałeś przed chwilą, że wcale sportem nie trzeba być zainteresowanym, żeby zostać wolontariuszem na Igrzyskach Olimpijskich, czy też tym podobnych imprezach, ja to tak rozumiem.
No i tak faktycznie było. Znałeś może wolontariuszy, którzy niekoniecznie byli tak obeznani w sporcie, a mimo wszystko w Paryżu pełnili swoje obowiązki i dobrze się przy tym bawili, czy po prostu nabywali te nowe umiejętności? Czy były takie osoby? No pewnie, że tak. Tak naprawdę większość z nich to były osoby, które ani nie trenowały różnego rodzaju sporty, ani nie ćwiczyły zawodowo. Większość z nich jedynym takim punktem odniesienia to było zainteresowanie sportem szeroko pojętym, czyli nie bycie jego częścią na zasadzie ćwiczenia albo brania udziału w różnego rodzaju zawodach, tylko po prostu pasja. Pasja czytania wyników, czytania różnego rodzaju relacji, ale wydaje mi się, że takim chyba najważniejszym punktem, który zjednoczył wszystkich wolontariuszy tam we Francji, była chęć poznania po prostu ludzi społeczeństwa, ludzi z całego świata, nie tylko sportowców, ale kibiców, a przede wszystkim wolontariuszy. Do tego wątku jeszcze na pewno wrócimy właśnie do takiej wzajemnej integracji, bo to też jest naprawdę interesujący temat, jako że no, taka wielokulturowość w jednym miejscu się objawia. Ale teraz chciałbym Cię zapytać o koszta, no bo ja o tych kosztach wspomniałem i faktycznie jest tak w rzeczywistości, że jeżeli chcemy się udać na takie Igrzyska Olimpijskie za granicę, no to trzeba opłacić jakieś bilety lub ewentualny przyjazd samochodem, o ile mamy szczęście, że jest to dosyć blisko od naszego miejsca zamieszkania. Do tego ewentualny nocleg, wyżywienie. Te bilety to w ogóle nie wiadomo, czy uda nam się załatwić, bo chętnych jest od groma. Z jakimi kosztami Ty musiałeś się mierzyć jako wolontariusz? To jest, myślę, interesujące dla wszystkich oglądających, ale no mnie też ta kwestia ciekawi. To podzielmy może to na dwie kwestie. Kwestia takiego stricte życia tam, czyli tak jak wspomniałeś, wyżywienia, mieszkania, transportu, a kwestie biletów. I zacznę może od tej drugiej strony, bo tak jak wspomniałeś, no bilety było bardzo trudno zdobyć, chociaż powiem Ci szczerze, że te przedsprzedaże wystartowały już prawie rok przed rozpoczęciem igrzysk, więc jeżeli ktoś był zawzięty i chciał wziąć udział i zobaczyć jakiekolwiek widowisko, czy to zawody siatkówki plażowej pod wieżą Eiffla, czy lekkoatletykę na Stade de France, czy cokolwiek innego, to, że tak powiem, po prostu siedział przed komputerem i odświeżał, klikał na zasadzie takiej, że chce kupić. Ceny biletów na początku nie były aż takie duże, bo tak naprawdę nie wiedziałeś, gdzie Twoja drużyna, w jakiej grupie będzie, więc kupowałeś bilety w ciemno. Ale jeżeli ktoś tak postąpił, to ja jestem tego przekonany, ja to wiem, bo rozmawiałem z wieloma osobami, nie żałowali wydanych pieniędzy. Nawet jeżeli tam nie było ich drużyn sportowych, czy tam zawodników, dla których pojechali, dla nich i tak to było też spełnienie marzeń, bo mogli pojechać i po prostu zobaczyć jakieś widowisko właśnie na tych Igrzyskach Olimpijskich. No jeśli chodzi o takie stricte moje prywatne wydatki, to tutaj może wypowiem się tak bardzo ogólnikowo, jeśli chodzi o wszystkich wolontariuszy, no bo niestety to jest taki duży minus, jeśli chodzi o wolontariuszowanie, jeżeli dobrze się wyrażam. No, wolontariusze nie mają zapewnionego noclegu. Tutaj każdy musi działać na własną rękę. I spotykałem się z różnymi, że tak powiem, pomysłami, bo jedni nocowali w zwykłych noclegowniach, w hostelach. Inni wynajmowali pokoje w akademikach. Inni wynajmowali całe mieszkania. Inni zaś, jeszcze taka czwarta opcja, wynajmowali tylko i wyłącznie pokoje. I kto był mądrzejszy, to nie wynajmował tego swojego lokum w centrum Paryża, bo ceny były ogromne. Sięgały od 10 000 euro w górę za miesiąc czasu, gdzie szybko przeliczając to na nasze pieniądze, to jest około powyżej 40 000 złotych, więc to jest niebotyczna kwota. No ja miałem o tyle takie utrudnienie, że znalazłem swoje mieszkanie oddalone od Paryża 2,5 godziny. Więc no moją taką bolączką codzienności było dojeżdżanie. Ja musiałem dojeżdżać metrem, pociągiem, czasami autobusem nawet. Więc mój dzień zaczynał się bardzo wcześnie i kończył się bardzo późno. Jeśli chodzi o wyżywienie, to tutaj mieliśmy zagwarantowane od organizatorów posiłki, więc tutaj bardzo duży ukłon, bo gdyby tak sobie pomyśleć, żeby każdy wolontariusz musiał jeszcze sobie sam zagwarantować obiad, czy ewentualnie kolację, czy jakikolwiek inny posiłek, no to automatycznie by się kumulowało. No i tutaj jeszcze jeden ogromny plus i tu każdy wolontariusz się ze mną zgodzi. Organizatorzy paryskich Igrzysk Olimpijskich stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o transport. Każdy wolontariusz, podkreślam zagraniczny,
dostał kartę miejską, dzięki której mógł podróżować sobie swobodnie po całym Paryżu bez żadnych kosztów. Czyli tak naprawdę mogłeś przemieścić się z punktu A do punktu B przez różne inne punkty, kolokwialnie mówiąc za darmo. Czyli podsumowując, musiałeś sobie opłacić podróż w obie strony, tak? Czyli do Francji i z Francji z powrotem do Polski i do tego nocleg na czas trwania igrzysk. Zgadza się. Ale czy jesteś w stanie powiedzieć, że wprost proporcjonalnie do czasu spędzonego w Paryżu, czy też obok Paryża, czy było to po prostu opłacalne? Czy ten wydatek był opłacalny porównując do czasu spędzonego we Francji? Gdybym miał jeszcze raz podjąć taką decyzję, to zdecydowanie bym ją podjął. Okej, na kieszeń studenta, podsumowując. Tak. Okej. Nie było to łatwo, bo zbierałem po prostu, jak każdy student zbierał pieniądze i jak gdzieś tam miałem zaplanowane wydatki, ale nagle pojawiła się taka okazja, tak jak Szczęsny powiedział, że Barcelonie się nie odmawia, to ja powiedziałem sobie, no dobrze, nie odmówię przecież igrzyskom, bo to może być jedyna moja szansa, żeby skorzystać z tej okazji. A kiedy w ogóle się dowiedziałeś, że ruszasz do Paryża na igrzyska i jak ta twoja podróż przebiegała? To jest dosyć śmieszna opowieść, bo ja dostałem swoją decyzję 22 grudnia, czyli 2 dni przed Wigilią. I ja sobie tak siedziałem przed komputerem, dostałem maila od organizatorów i w tym mailu nie było żadnej informacji, tylko był odnośnik, który miał cię przekierować na stronę internetową. No ja tak sobie wszedłem, zalogowałem się i patrzę, oferta. No i tak sobie myślałem, dobra, wejdę, zobaczę co jest dalej. No i pojawiła się pierwsza oferta. I początkowo moim zadaniem miałem dostać kierowcą Igrzysk Olimpijskich, czyli miałem po prostu rozwozić ludzi, kibiców, sportowców, w zależności od tego, kto by wsiadł do auta. No i ja od razu bez wahania tą ofertę zaakceptowałem. Jednak po 3 tygodniach ta oferta została mi zmieniona i ja przez chwilę miałem lekkie zawahanie, dlaczego tak się stało, czy może to spowodować, że pojawią się jakieś zawirowania, że za 3 miesiące znowu mi coś zmienią, czy ewentualnie za 3 miesiące w ogóle mnie wycofają z tych igrzysk. Więc pierwsze co zrobiłem, wziąłem za telefon, zadzwoniłem prosto do Francji i mówię, słuchajcie, co się dzieje, czemu tak się dzieje i powiedzcie mi, czy ja mam zagwarantowany wyjazd, no bo nie wiem co robić. I oni mi przekazali wtedy informację, tak, na pewno będziesz wolontariuszem, oferta już się nie zmieni i to jest twoja ostateczna oferta. A wtedy to była obsługa widza. Mhm. Wolontariusz kierowca, ale to jest na zasadzie Ubera? Po prostu dostałbyś Dokładnie. osobówkę? Okej. Ale normalnie oznakowana jakby... Tak, Mhm. dokładnie. To było na zasadzie małego busika, który zawoziłby różnego rodzaju osoby z punktu A do punktu B, czy to z lotniska na stadion, czy z hotelu na stadion, czy ze stadionu do hotelu. Tutaj różne by się działy komunikacje. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego było organizowane. Jesteś już na miejscu. I co dalej? Otrzymałeś jakieś wyposażenie? Jak to wyglądało? Jakieś miałeś kursy z tego, jak funkcjonować? Jak ogólnie właśnie wyglądał ten początek twój na Igrzyskach Olimpijskich? Mój początek zaczął się właśnie od stycznia, czyli od momentu, kiedy dostałem tą oficjalną drugą ofertę. Musiałem, że tak powiem, wziąć udział w różnego rodzaju kursach, oczywiście internetowych, no bo na kieszeń studenta nie miałem możliwości polecenia znowu do Paryża na kilka dni i powrotu, także tu były różnego rodzaju kursy, czy to pierwsza pomoc, czy działania w stresie, czy już stricte kursy poświęcone mojemu stanowiskowi, czyli obsługi widza. I to się rozciągało aż do czerwca. W tym okresie musiałem dodatkowo podać swoją jakby dyspozycyjność, kiedy mogę odebrać stroje wolontariusza, czyli m.in. koszulkę, nerkę, kapelusz i tak dalej. W momencie, kiedy wylądowałem w Paryżu, miałem 1 dzień, żeby odebrać swoje całe wyposażenie, ale najważniejsze z tego wszystkiego, oprócz wyposażenia, była akredytacja. Bo tak naprawdę bez akredytacji człowiek nie dostałby ani wyposażenia, nie miałby wstępu na stadion. Jak bez ręki. Pojechałby jakby na wakacje do tego Paryża. Odebrałem swoje całe, że tak powiem, gifty, w cudzysłowie. No i moja przygoda się wtedy zaczęła. To może pokażemy do kamery w sumie, co tutaj przyniosłeś, bo to takie dosyć ciekawe rzeczy, myślę. Słuchajcie, to jest nerka, którą miałem przyjemność tak naprawdę nosić codziennie. Tutaj miałem wszystkie swoje dokumenty, akredytację, wodę, no
tutaj było wszystko, moje całe centrum dowodzenia. Dodatkowo świat się śmiał z tego, ale to był kapelusz, który mieli wolontariusze. Zostało wyprodukowane jedynie 40 000 sztuk tych kapeluszy, czyli tyle, ile było wolontariuszy. Ludzie na ulicach wręcz bili się o te kapelusze. Oferowali niebotyczne pieniądze do ręki, żeby tylko i wyłącznie dostać ten kapelusz. Nie dałeś się skusić. Nie. No słuchajcie, no to jest unikatowy jednak przedmiot. No tego nie da się, oczywiście no można teraz to kupić przez internet bez problemu, bo są wolontariusze, którzy odsprzedają swoje wyposażenie, no ale ja uznałem, że to jest jednak pamiątka, no pamiątka do końca życia. No właśnie, wiecie, to są takie małe rzeczy, ale z drugiej strony pokazujemy wam to dlatego, że no to jakby właśnie nie było. To jest pamiątka na całe życie, na całe życie. To jest coś, co będzie ci przypominać o tych igrzyskach. I tutaj widzę, że jeszcze masz akredytację, tak? Dokładnie. No to jest już, Sprawa tak jak już najważniejsza. wspomniałem, to jest najważniejsza rzecz z tych wszystkich, czyli akredytacja. No ona wizualnie nie wygląda pięknie, no bo to No hologram ma. służyła tylko i wyłącznie do tego, żeby wyjść i po prostu wiedzieć, kim jesteś, na jakim stanowisku działasz i tak dalej. Także to no, była najważniejsza rzecz i tego trzeba było strzec jak oczka w głowie, bo jeżeli się zgubiło akredytację, to duplikat kosztował 700 euro. No to mnie zaskoczyłeś teraz, czyli trzeba pilnować. Tak jest. Czy we Francji można dogadać się po angielsku? Bo jest stereotyp, który krąży od wielu, wielu lat, że Francuzi to ni w ząb po angielsku i jak ty ze swojego doświadczenia możesz mi powiedzieć, czy faktycznie w tym języku dogadasz się we Francji? I tak i nie. To zależy kogo spotkałeś, bo społeczeństwo francuskie dzieliło się na dwóch typów ludzi. Jedni byli skorzy do rozmowy, nawet łamanym angielskim potrafili się dogadać. Drudzy z kolei mieli wątpliwości, a może nie tyle co wątpliwości, ale mieli taką minimalną złość, dlaczego ty jesteś we Francji i nie rozmawiasz po francusku, tylko mówisz do mnie po angielsku. I tu już mówię stricte o takich sytuacjach, które miały miejsce na wolontariacie. No bo jak chodziło się do restauracji, czy do różnego rodzaju muzeów, czy na jakieś wystawy, wszędzie dawało się dogadać po angielsku i wszyscy byli nastawieni na to, że no, Paryż to jest jednak miasto turystów, także na drugim kroku możesz spotkać osoby z zagranicy, z całego świata. Z kolei jak przychodzili kibice na stadion, to mieli takie poczucie, dlaczego wolontariusz, od którego ja chcę uzyskać informację, nie odpowiada mi po francusku, tylko odpowiada po angielsku. Także tutaj bym chyba tak to określił. Czyli faktycznie zetknąłeś się z takimi innymi obyczajami, z trochę taką inną kulturą. A powiedz mi, Dawide, bo my jeszcze na pewno wspomnimy o zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w 2026 roku we Włoszech. Ty, Dawide, we Włoszech mieszkałeś, żyłeś. Tak. Jak to tam wygląda z językiem? Angielskim oczywiście, bo no myślę, że to też jest dosyć ważna kwestia, jakby nie było, no w tym języku jest najłatwiej się dogadać, powiedzmy. Wydaje mi się, że tu będzie bardzo podobna perspektywa, czyli będą ludzie, którzy będą chcieli się dzielić i rozmawiać łamanym angielskim, ale będą tacy, którzy, no, dla nich włoski jest językiem narodowym i oni chcą tylko dogadać się po włosku. Tylko tutaj od razu może dodam, bo to mogło zabrzmieć na zasadzie takiej, że ci, którzy nie chcieli rozmawiać po angielsku, byli, że tak powiem, negatywnie nastawieni do wolontariuszy. Tutaj wręcz przeciwnie. Jak oni usłyszeli, że okej, ty nie jesteś z Francji, przyjechałeś na wolontariat z drugiego końca świata, to od razu zmieniali swoje nastawienie i byli tacy: o, jak super, fajnie, że przyjechałeś, dziękujemy, że jesteś z nami, masz. I na przykład dawali ci butelkę wody, czy piąteczkę przybijali. Wręcz byli zadowoleni z tego, że ludzie chcieli po prostu przyjechać do Francji. I to zwykli kibice. Zwykli kibice. A powiedz mi, jak wyglądał twój taki typowy dzień w roli wolontariusza? Pytasz o sesję poranną czy wieczorną? Bo to też jest różnica. Okej, no to rozgraniczmy to. Możemy zacząć od porannej. No to tak, mój dzień zaczynał się o godzinie 3:30. Pobudka. No tutaj niestety, no przez ten dojazd musiałem wstawać wcześnie rano. Wiadomo, śniadanie, kawa i ruszamy w podróż. W podróż od razu byłem przebrany w swoje atrybuty. No i jedziemy. W momencie, kiedy wyruszałem mniej więcej ze stacji metra, w której mieszkałem, było około godziny 6. 5,
5:30, gdzieś w przedziale od 5 do 6. Na stadionie byłem zameldowany, meldowałem się zazwyczaj około godziny 8, 8:30, ponieważ o 9 mieliśmy briefa. Brief polegał na tym, że było takie jedno wielkie zebranie i szefostwo mówiło, jak się pytało, jak się czujecie, jak się dziś bawili, jak się bawiliście wczoraj, czy było wszystko ok, czy każdy jest zadowolony. Takie po prostu budowanie atmosfery i napięcia na takiej zasadzie, że dzisiaj jest kolejny wielki dzień, musicie stawić temu czoła, bo to jest od razu taki średnik po stawie. Wszyscy jednogłośnie mówili, że wolontariusze to są osoby, które zaczynają igrzyska i kończą igrzyska. I już tłumaczę dlaczego, bo pierwszą osobą, z którą kibic miał styczność, to był wolontariusz. Wolontariusz witał kibiców i wolontariusz żegnał kibiców, kiedy oni opuszczali stadion. Więc najważniejszym elementem to byliśmy my. I to jakby może to zabrzmi skromnie, ale tak było. Po briefie, czyli po takiej, w cudzysłowie, po takiej Odprawie? krótkiej odprawie, mieliśmy losowanie zespołów. Każdego dnia lądowałeś w innym zespole. Nie wiedziałeś, na jakim stanowisku będziesz, przy jakiej bramie będziesz, przede wszystkim gdzie będziesz, bo stanowiska były wewnątrz stadionu, jak i poza stadionem. I to jest dosyć śmieszne. Ja mam tutaj na swoim telefonie, nie wiem, czy będzie widać do kamery, mam tutaj flagi i numerki. To były stanowiska, więc tak naprawdę po tym nie da się nic wywnioskować. Gdzie będziesz, co będziesz robił. Tu na przykład jest flaga Portugalii. W momencie, kiedy wylosowałem flagę Portugalii, szedłem do takiego lidera, który miał na swojej, na kartce wielką flagę Portugalii, zapisywałeś się do niego w notesie, siadałeś na ławce. Po następnej krótkiej rozmowie z całym ogromnym zespołem wolontariuszy, każdy mini zespół szedł do swojej bramy, do swojego zadania. I w tamtym momencie zaczynało się po prostu wolontariuszowanie. I stanowiska dzieliły się na 6 pozycji. Pierwsza poza murami, poza bramą, poza ogólnie stadionem. Czyli kolokwialnie mówiąc robienie atmosfery. Dostawałeś megafon i po prostu chodziłeś, biegałeś, krzyczałeś do kibiców, zbijałeś z nimi piąteczki. Kolejne stanowisko było pilnowanie, żeby po prostu wszystko przebiegało sprawnie, żeby żaden kibic nie nachodził na siebie, żeby wszystko płynnie przechodziło. Trzecie stanowisko to były bramki biletowe. W momencie, kiedy kibic miał problem ze skanowaniem biletu, bo często się zdarzały takie przypadki, że kibic nie doczytał daty i myślał, że na przykład miał na dzisiaj, a się okazało, że miał na jutro albo na wczoraj. Albo, jeszcze gorsza sytuacja, kibic myślał, że jego dzień jest tutaj, na tym stadionie, a się okazało, że musi być na drugim końcu Paryża, bo po prostu tego nie doczytał. Więc tutaj była takie nasze wsparcie, jeśli chodzi o bramki biletowe. Czwarte stanowisko, i tutaj dosyć ważne, no bo to była jakby też kluczowa wizja tych igrzysk, czyli pomaganie. Czwarte stanowisko to była pomoc osobom niepełnosprawnym, czyli brało się wózek, pozwalało się osobie usiąść na tym wózku inwalidzkim i po prostu prowadziło się go na miejsce. Przy czym oczywiście można było sobie nieźle porozmawiać, dowiedzieć się o różnego rodzaju życiowych historiach. Czwarte stanowisko no to był punkt informacyjny, czyli jeżeli kibic miał jakiś problem, czy zgubiły telefon, zdarzały się przypadki też, że się dzieci gubiły. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale ten punkt informacyjny był ważny, no bo każdy mógł tam się zgłosić i każdy mógł po prostu zgłosić takie zaginienie. No i szóste stanowisko, czyli praca wewnątrz stadionu. Wewnątrz stadionu to było stanowisko, do którego każdy dążył. Każdy chciał pracować wewnątrz, bo w momencie, kiedy otwierały się bramki, przez 2 godziny był tłum, bo każdemu musiałeś pokazać, gdzie jest jego miejsce, gdzie jest jego rząd, gdzie jest jego sektor. Ale w momencie, kiedy zaczynało się widowisko, kibice wszyscy siedzieli, wolontariusze stali i mogli sobie spokojnie obejrzeć cały dzień. Byliśmy podzieleni na 2 zmiany, tak jak już wspomniałem na początku. Sesja poranna i sesja wieczorna. Między tymi 2 sesjami takim kluczowym elementem wolontariuszy było to, żeby wyprosić wszystkich kibiców z sesji porannej, którzy byli na stadionie, oczywiście po zakończonej sesji porannej. Bramki były zamykane i później kolejna ekipa przychodziła, ta z sesji wieczornej i znowu te same kółko zataczała, czyli brief, losowanie zespołów, kolejny brief, przydzielenie do stanowisk, bramki otwarte i rozpoczynamy kolejny dzień. Do której godziny trwała zmiana wieczorna, ta druga? Różnie.
Ja miałem tak, że niektóre zmiany kończyły się o godzinie 6, a niektóre zmiany kończyły się o godzinie 24. Więc jak łatwo możesz przeliczyć, w domu byłem około godziny 3. A jak już powiedziałem na początku, 4 trzeba już wstawać, czyli to była szybka drzemka i trzeba było na przykład jechać na sesję poranną. Okej, czyli miałeś takie sytuacje. Pewnie, No to że tak. trzeba być na to gotowym. Trzeba być na to gotowym. To był miesiąc pełen wyrzeczeń i pełen poświęceń. No, Mhm. ja jak wróciłem do domu, do Polski, przez 3 dni po prostu odsypiałem całe igrzyska. Musiałeś sobie w głowie wszystko poukładać. Coś niesamowitego. A powiedz mi, no bo praca pracą, ale czy właśnie był ten czas na integrację? No bo myślę, że tam mnóstwo ludzi poznałeś ze wszelkich stron świata. No i jak to właśnie z tą integracją? Było na to czas? Igrzyska to jest jedna wielka integracja, powiem Ci szczerze, powiem Wam szczerze, bo tam nie ma, że okej, nie znamy się, więc się do siebie nie odzywamy. Tam od razu było dzień dobry, cześć, jak się masz? Do każdego. Ja też pojechałem z takim nastawieniem do Paryża, że chcę poznać jak najwięcej osób, chcę poznać ludzi z całego świata. Pech albo nie pech chciał, że na swojej drodze na stadionie, gdzie pracowałem, na Stade de France, nie spotkałem żadnego rodowitego Polaka, wolontariusza. Była jedna dziewczyna, która rozmawiała po polsku, ale była Szwedką, więc ona bardziej rozmawiała po szwedzku. Ale wracając, pojechałem z takim nastawieniem, że chcę poznać jak najwięcej ludzi z całego świata. I powiem Ci szczerze, że takiego multikulturalizmu, z którym się tam natknąłem, no, spodziewałem się tego, ale nie aż do takiego stopnia, bo udało mi się nawiązać kontakt i do dzisiaj właściwie mamy taką grupkę ludzi, z którymi utrzymujemy kontakt z całego świata, bo są Stany Zjednoczone, jest Hiszpania, są Niemcy, jest Cypr, jest RPA, są Chiny, Japonia, Kambodża, Australia, Nigeria, Peru, Zewsząd. z całego świata. Tutaj mógłbym wyliczać Ci, tak naprawdę zajęłoby to cały dzień. I na integrację zawsze było czas po sesjach, po sesji porannej albo po sesji wieczornej. Po prostu poza murami stadionu, kolokwialnie mówiąc, chodziliśmy do barów, piliśmy trunki procentowe, po prostu żeby się integrować, żeby poznać kulturę innego człowieka, żeby poznać jego świat, jego wizję, no bo każdy z nas miał inną historię życia do opowiedzenia. Dawide, słuchaj, wiemy jak to wygląda w Polsce. Nasza kultura, nie umniejszając jej oczywiście, jest dosyć chłodna. Jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, to czasami odczuwa się, może nie, że niechęć wzajemną ludzi do siebie, ale raczej takie stonowanie, bym powiedział. Czy ty, mieszkając w Polsce i jadąc na miesiąc, tak, do Paryża, do Francji i jeszcze mając wokół siebie tą wielokulturowość, wielonarodowość ludzi, którzy cię otaczali, czy ty musiałeś do tego przywyknąć? Odpowiedź jest banalna, bo odpowiedź brzmi nie. Ja jestem osobą, która wręcz z łatwością nawiązuje kontakt z innymi ludźmi i tak samo było w tym przypadku. Ja nie bałem się zagadać do kogoś, nie bałem się, ja nawet potrafiłem, idąc przez ulicę, po prostu zaczepić żandarmerię wojskową i zapytać, jak się dziś czujecie, czy wszystko w porządku. I oni odpowiadali tym samym, że u nas jest wszystko okej, bawimy się świetnie, jest wszystko bezpiecznie. Otwartość, przede wszystkim otwartość. Jadąc na takie wydarzenie, nie można jechać z takim nastawieniem, że nie chcę poznać dużo ludzi, chcę po prostu odbyć tylko i wyłącznie igrzyska, odbyć to z perspektywy sportowej. Tego się nie da tak zrobić. Jeżeli człowiek decyduje się na tak ogromne wydarzenie i tak jak już wspomniałeś, jest się miesiąc poza domem, to wręcz tutaj to jest taki mus, żeby po prostu porozmawiać z innym człowiekiem. Porozmawiać, tak jak powiedziałem, poznać jego perspektywę, albo po prostu zamienić kilka słów, no bo przez miesiąc czasu się nie odzywać, no to przecież tego się człowiek nie da. by oszalał. Mhm. Sam wolontariat można wpisać śmiało do CV, prawda? Tak. Mhm. To jest ogromne wyróżnienie, ponieważ każdy wolontariusz już właściwie otrzymał, ponieważ zakończyły się zarówno Igrzyska Olimpijskie, jak i Paraolimpijskie w Paryżu. Każdy z wolontariuszy otrzymał na swoje prywatne skrzynki mailowe oficjalny certyfikat Igrzysk Olimpijskich, który jest
honorowany przez wszystkie ministerstwa sportu na całym świecie oraz przez wszystkie komitety olimpijskie na całym świecie. Więc to jest taka automatyczna trampolina do wyższego świata sportowego. Na takiej zasadzie, że na każdej imprezie sportowej, na którą będziesz aplikował, jesteś kolokwialnie mówiąc szanowany, ponieważ oni wiedzą, że byłeś tam, miałeś mnóstwo wyrzeczeń, poświęciłeś swój prywatny czas, żeby po prostu być obok sportu, żeby być częścią Igrzysk Olimpijskich, żeby być częścią jakiegokolwiek widowiska i to nie od strony tej sportowej, tylko właśnie jak było w moim przypadku obsługi widza. Czyli ja tak naprawdę ze sportem miałem zerowe styczności, a jednak mogę śmiało powiedzieć, że jestem dumny z tego. A które momenty utkwiły Ci szczególnie w pamięci? Masz jakieś takie sytuacje, które wspominasz do teraz i tak zakotwiczyły się w Twojej głowie? Wiesz, tego jest tak dużo, że tak jak mu powiedziałem wcześniej, to za krótki byłby materiał, żeby opowiedzieć o wszystkich. To może jakiś taki jeden albo dwa, takie wiesz, które najbardziej gdzieś tam w Twojej pamięci utkwiły. Pierwsza sytuacja miała miejsce, bo tak, ja byłem na Igrzyskach Olimpijskich, pracowałem na Stade de France, czyli na stadionie, gdzie odbywały się zmagania rugby siódemek, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, oraz zmagania lekkiej atletyki. I to było podzielone na takie 2,5 tygodniowe zmagania. I ostatniego dnia moich zmagań rugby siódemek pracowałem na zewnątrz stadionu. Dostałem megafon i po prostu robiłem atmosferę. I w pewnym momencie podeszła do mnie para i zaczęła pytać, ponieważ mieli bilet na sesję wieczorną kolejnego dnia lekkiej atletyki, a oni chcieli się wybrać na sesję poranną. No i oczywiście zrobiłem co w mojej mocy, żeby rozwiązać ten problem. I w pewnym momencie zauważyłem, że zwisają u nich akredytacje. Więc od razu bez wahania mówię, słuchajcie, widzę, że macie akredytację. Ja niestety nie jestem w stanie znać wszystkich sportowców. Powiedzcie mi, kim jesteście i co robicie, jaki jest wasz sport. No i odezwał się chłopak i mówi tak, my jesteśmy z reprezentacji Szwajcarii i trenujemy strzelectwo. I zapadła w pewnym momencie taka cisza i on mówi do mnie tak, dawaj zrobimy sobie zdjęcie. I ja mówię, pewnie, że tak. Zrobiliśmy sobie zdjęcie jego telefonem i on mówi do mnie, to teraz zróbmy sobie twoim telefonem. Pewnie, jak najbardziej. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Tutaj taka ciekawostka, my mieliśmy odgórny zakaz proszenia sportowców o zdjęcia, proszenia różnego rodzaju ważnych osobistości, ale jeśli ta inicjatywa wyszła pierwsza od sportowca, to jak najbardziej mogliśmy się zgodzić i wręcz my mogliśmy nawet nalegać, żeby pewnie zróbmy sobie to zdjęcie. Ale wracając, zrobiliśmy sobie to zdjęcie i w pewnym momencie chłopak mówi do mnie tak, pokazuje palcem na koleżankę i mówi, czy ty wiesz, z kim zrobiłeś sobie zdjęcie? I ja mówię, kurczę, przykro mi, ale nie mam pojęcia. A on do mnie mówi tak, właśnie zrobiłeś sobie zdjęcie z wczorajszą mistrzynią olimpijską w strzelectwie na 50 metrów. I ja zbladłem i miałem takie wow, że akurat w tym momencie podeszła do mnie para ze Szwajcarii i się okazało, że to jest mistrzyni olimpijska w strzelectwie. Ja oczywiście pierwsze co zrobiłem, pogratulowałem. I to było takie jedno z ważniejszych momentów, ponieważ to pokazuje, że tak naprawdę bycie wolontariuszem na Igrzyskach Olimpijskich to jest jedno wielkie dzieło przypadku, ponieważ nie wiesz, co może się stać teraz, nie wiesz, co może się stać za 2 dni, za 3 dni. Kto wie? Może spotkasz prezydenta Francji, może spotkasz, my mieliśmy też przyjemność widzieć z perspektywy 5 metrów Snoop Dogga przechodzącego obok nas. Także to był taki jeden ważniejszy właściwie obrazek, który zapadł mi w pamięci. Igrzyska Olimpijskie to jest czas jedności i tak jak już powiedziałem, czas, w którym każdy się ze sobą integruje. I jedną z tradycji, właśnie na Igrzyskach Olimpijskich było tak zwana wymiana pinami. Piny to są tak zwane po prostu przypinki, które się gdzieś tam można sobie je dać, czy na koszulkę, czy na akredytację, na smyczkę.
każda reprezentacja, która pojechała na igrzyska, pojechała z prywatnymi pinami swojej własnej reprezentacji, czyli Polska, Jamajka i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy miałeś przyjemność sobie porozmawiać z takim sportowcem i tak dalej, z jakąś ważną osobistością, mogłeś zaproponować, żeby się wymienić pinami. Jednak haczyk jest taki, że no na początku wolontariusz jedzie bez pinów, więc tutaj niestety pojawia się taka akcja, że no trzeba trochę tych pinów po prostu wyżebrać. Na zasadzie takiej, że nie mam żadnego, widzę, że masz mnóstwo, czy może chcesz się podzielić. I przez pierwsze kilka dni to działało na takiej zasadzie, że kibice dawali, a ty oddawałeś po prostu im uśmiech. W momencie, kiedy zbierałeś sobie fajną kolekcję, mogłeś się wymieniać. Na takiej zasadzie, że jeżeli kibic zobaczył u ciebie interesujący pin, albo na odwrót, to podbijałeś i mówiłeś: ej, słuchaj, bo podoba mi się strasznie ten pin. Może chcesz się wymienić, może coś ci się podoba, coś, co ja mam gdzieś tutaj, ubranego, czy na smyczce, czy w kieszeni, bo wyciągało się też z kieszeni. I w tym momencie następowała taka interakcja między kibicami. Między kibicem a wolontariuszem, a nawet między sportowcami, ponieważ taka ciekawostka, na wiosce olimpijskiej również sportowcy wymieniali się swoimi pinami. Więc każdy z nich wrócił do własnego domu z bogatą kolekcją. Tutaj taka fajna historia. Również byłem poza stadionem. W pewnym momencie podchodzi do mnie dziadek, starszy pan, który sam mówił na siebie dziadek, i mówi tak: słuchaj, bo ja jestem kibicem Igrzysk Olimpijskich od 50 lat, więc możecie sobie wyobrazić, każde Igrzyska Olimpijskie on był w tym miejscu, w danym kraju. No i on mówi tak: wiesz co, bo ja bardzo szanuję was, wolontariuszy, widziałem was 50 lat temu, 30, 20, dzisiaj. I ja zawsze, jak jeżdżę na Igrzyska Olimpijskie, to mam coś dla wolontariuszy. I on wyciąga z kieszeni pin i mi go po prostu daje. Pin wielkości takiej, z flagami wszystkich krajów świata. Także to też pokazuje, że no, ty tak naprawdę byłeś nikim dla tej osoby, a ta osoba wręcz oddała ci coś. Oddała ci coś, co dla niego było skarbem, a chciał też wynagrodzić tobie właśnie ten czas, który poświęciłeś na igrzyskach. Niesamowite, jaka wzajemna w ogóle wdzięczność emanowała w powietrzu podczas tych igrzysk, jaka atmosfera panowała, no bo z tego, co mówisz, no to każdy wobec siebie był po prostu życzliwy. Nie spotkałeś się z żadną sytuacją jakąś taką newralgiczną? Nie miałeś żadnych problemów tam przez miesiąc we Francji? Była jedna taka sytuacja, ale do tego już nawiązałem na początku. Wchodziło tutaj o język. Był problem, tu ponownie, byłem poza stadionem i był problem, że została zamknięta stacja metra, no i musieliśmy komunikować kibicom, że ta stacja metra jest zamknięta, musicie się kierować w inną stronę. I była taka sytuacja, że podbiega do mnie Francuz i zaczyna krzyczeć do mnie po francusku. No i ja niestety polegałem tylko i wyłącznie na języku angielskim, miałem troszkę związane ręce, ale co takie trzecie, czwarte słowo potrafiłem wyłapać mniej więcej o co chodzi i zbudować ten cały kontekst sytuacji. No i zacząłem mu tłumaczyć, że przepraszam bardzo, ja niestety nie rozumiem pana rozgoryczenie, nie mogę niestety z tym nic poradzić. I on odbił piłeczkę i zapytał: skąd jesteś? I ja mówię: nie jestem z Francji, przyjechałem z Polski na wolontariat. I w momencie, kiedy usłyszał, że nie jestem z Francji, że przyjechałem na wolontariat z zagranicy, zmienił swoje nastawienie o 180 stopni i wręcz był dumny z tego, tak jak już powiedziałem na początku, że wolontariusz z zagranicy przyjechał do Francji, żeby pomagać Francuzom organizować igrzyska. Także to była taka newralgiczna sytuacja, która zmieniła się automatycznie w pozytywną. Mhm. Czego cię nauczyła ta przygoda, jakbyśmy tak pokrótce podsumować? Chyba taka największa lekcja, wdzięczność z dnia codziennego. Bo, tak jak już powiedziałem, nie wiadomo, co będzie jutro, nie wiadomo, co będzie pojutrze. Trzeba się cieszyć tym, co jest teraz. Nie ma miejsca na żadne rozkminianie, co było kiedyś i dlaczego było tak. Co będzie kiedyś i dlaczego będzie tak. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy teraz. Byłem na Igrzyskach Olimpijskich. W miejscu, gdzie tak naprawdę o bycie wolontariuszem starało się ponad 500 000 ludzi, dostało się 45 000.
Na Stade de France, gdzie pracowałem, było około 1500 wolontariuszy. I ja byłem tą jedną osobą. I to automatycznie mi tak uświadomiło, że ta wdzięczność z tego miejsca, gdzie jestem tu i teraz, to nie było dzieło przypadku. No bo większość z tych wolontariuszy sobie zapracowała na to miejsce. Większość z nich musiała zrezygnować z pracy, ze szkoły, z jakichś, nie wiem, wyjazdów i tak dalej. Nawet się spotkałem z sytuacją, że człowiek musiał przełożyć swój ślub, bo jechał na Igrzyska Olimpijskie. Nawet była, to jest dosyć teraz przykra sytuacja, ale nawet była taka sytuacja, że była osoba, która chorowała na nowotwór i ona nie wiedziała, czy ona za 3 miesiące dalej będzie na tym świecie, a mówiła otwarcie, że ona jest dumna z tego, że jest w tym miejscu, gdzie jest, że mogła być częścią Igrzysk Olimpijskich. Ja chyba się też pod tym podpisuję. Byłem po prostu dumny z tego, że udało mi się osiągnąć to, co mi się udało osiągnąć. Mama się ze mnie śmieje, że ja przecież nie zostałem w czepku urodzonym, a wszystko wygląda tak, jakbym się urodził w czepku. Czyli wszystko na razie wychodzi i naprawdę jestem z tego mega zadowolony. Wiem o tym doskonale, że mogą się pojawiać takie upadki na zasadzie takiej, że może mi się nie uda dostać na kolejne igrzyska, ale nie szkodzi. Uda się kiedy indziej. Będzie kolejny raz, a jeśli nie będzie kolejnego razu, to będzie jeszcze następny. Bardzo mądre słowa zresztą z Twojej strony o tym, żeby doceniać teraźniejszość. Myślę, że wiele osób o tym zapomina, w tym także ja mam też takie dni, gdzie o tym zapominam, a to jest bardzo ważne i istotne. Także widzicie, Neptun TV bawi i uczy. Już zmierzamy do samego końca. Czy chciałbyś dać jakąś radę potencjalnym zainteresowanym, jeżeli chcieliby w ogóle kandydować na następne zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się we Włoszech? I od razu możesz powiedzieć, jak w ogóle się za to zabrać, gdzie szukać informacji, jakaś strona internetowa, gdzie wejść, czy do kogoś napisać? Złota rada, wierzcie w siebie, bo bez wiary w siebie tak naprawdę nie ma nic. Wiara w siebie to jest połowa sukcesu. Druga połowa czasem to jest szczęście, czasem to są umiejętności, różnie to bywa, ale podstawowa zasada, wierzcie w siebie i miejcie z tyłu głowy, że okej, jak się nie uda, trudno, ale jak się uda, to będę w tym momencie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Igrzyska Olimpijskie to jest taki czas, w którym na bok schodzą smutki, na bok schodzą żale, na bok schodzą wszystkie negatywne emocje, zostają tylko te pozytywne. To jest czas, kiedy możesz sobie porozmawiać z innymi ludźmi, możesz sobie poimprezować, jeżeli ktoś lubi, możesz poznać ludzi z całego świata, a przede wszystkim poczuć emocje. Nawet jeżeli jesteś osobą, która jest zamknięta, na zasadzie takiej, że nie lubisz spędzać czasu z obcymi ludźmi, to może właśnie igrzyska to jest taki punkt, który zmieni naszą perspektywę, zmieni perspektywę wszystkich. To może się wydawać, że to jest ogromny krok, ale po dokonaniu tego kroku osoby, które są zamknięte, automatycznie zmienią swoje nastawienie. I to tak o 180 stopni, i to takie mocne 180 stopni. Jeśli chodzi o same aplikacje na Igrzyska Olimpijskie we Włoszech, zimowe podkreślam, to nie jest to trudne. Nie jest to trudna kwestia, ponieważ wystarczy sobie wpisać przez przeglądarkę po prostu wolontariat Igrzysk Olimpijskich, Mediolan. Wyskoczy oficjalna strona Milano 2026 i jest tam po prostu odnośnik, że chciałbym zostać wolontariuszem i wypełnia się formularz. Formularz jest prostszy, ponieważ ja już go uzupełniłem. Nie trwa on 2,5 godziny. Do godzinki każdy z nas się wyrobi, każdy z nas by się wyrobił, ale uwierzcie mi, warto, bo no to jest tak naprawdę spełnienie marzeń każdego kibica, każdego człowieka, każdego z nas. Trzeba to zrobić. Podsumowując. Dawide, bardzo Ci dziękuję za rozmowę,
A Wam dziękujemy za oglądanie. Wyszedł nam trochę dłuższy materiał niż przewidywaliśmy, ale chcieliśmy Wam jak najwięcej informacji przekazać. Jak widzicie, naprawdę warto, żeby się przełamać, żeby nabrać tych nowych doświadczeń czy znajomości, żeby po prostu poczuć się najlepiej na świecie, tak jak Dawid Esieńko, mój dzisiejszy rozmówca. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za oglądanie. Możecie zasubskrybować kanał Neptun TV, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Dzięki.